Rok rozpoczął się na dobre i w ciągu całego sezonu 2025 fani klasycznej motoryzacji mogą liczyć na mnóstwo czekających ich atrakcji. Targi, zloty, salony i rajdy będą nam towarzyszyć przez kolejne miesiące. Oto mój subiektywny wybór najciekawszych wydarzeń, które zaplanowane są w tym roku w Polsce i za granicą. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Już w ten weekend, 31 stycznia, 2 lutego, startuje Bremen Classic Motor Show. To targi klasycznych samochodów, motocykli, części zamiennych, materiałów do renowacji i automobili. Każdego roku odwiedza je ponad 46 tysięcy zwiedzających, którzy w 8 halach na powierzchni wystawienniczej przekraczającej 52 tysiące m2 mogą znaleźć wszystko, co ma związek z klasycznymi pojazdami. Na tegoroczną edycję swój udział zapowiedziało około 730 dealerów i prywatnych sprzedawców z 10 krajów, a ponad 100 klubów poświęconych szerokiej gamie marek zaprezentuje swoje skarby. Ceny biletów od 18 euro. Zaledwie tydzień później w paryskim centrum wystawienniczym Porte de Versailles rozpocznie się już po raz 49. Retro Mobile Paris i potrwa od 5 do 9 lutego. To jedna z największych wystaw klasycznych pojazdów w Europie, jeśli nie na świecie, i koncentruje się nie tylko na samochodach zabytkowych, ale na wszystkich pojazdach każdego gatunku. Organizatorzy oczekują ponad 130 tysięcy odwiedzających, którzy będą mogli obejrzeć ofertę ponad 400 wystawców z 21 krajów świata. Ceny biletów od 20 euro. Jeżeli do Paryża Wam trochę za daleko, to w ten sam weekend, czyli w sobotę 8 i niedzielę 9 lutego, koniecznie zajrzyjcie do hali stulecia we Wrocławiu, gdzie podczas Custom Head 2025 szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników klasycznych amerykańskich samochodów, motocykli i rowerów custom, czyli całej kultury customowej. Będzie można zobaczyć zresztą nie tylko samochody, motocykle i rowery, ale także prace artystów związanych z tą subkulturą oraz uczestniczyć w warsztatach i pokazach na żywo. A jeśli lubicie przy okazji tatuaże, to się świetnie składa, gdyż wystawie towarzyszyć będzie 7. edycja Wrocław Tattoo Show. Bilety wstępu w przedsprzedaży kosztują 60 lub 90 zł w zależności od tego, czy chcecie zajrzeć tam na 1 czy 2 dni. W dniu imprezy będą trochę droższe i trzeba będzie wysupłać odpowiednio 70 lub 100 zł. To nie koniec atrakcji w lutym, bo już 21 i 22 na zamarzniętym jeziorze St. Moritz w Szwajcarii odbędzie się międzynarodowy konkurs elegancji, który łączy wyścigi z pokazami samochodów klasycznych, luksusowych oraz wyjątkowych superaut. W tej edycji przewidziano 5 kategorii obejmujących dwumiejscowe modele z otwartym dachem, jednomiejscowe modele stworzone do wyścigów torowych w latach 50. i 70., wyjątkowe egzemplarze stworzone przez wizjonerskich geniuszy lub wykonane na zamówienie, ikony na kołach i wreszcie wyścigowe legendy. Nowością tegorocznej edycji jest rozszerzenie programu na całe miasto z szeroko zakrojonymi wydarzeniami i działaniami, które nie tylko koncentrują się na świecie motoryzacji, ale także obejmują sztukę i kulturę. Ceny biletów od 80 franków szwajcarskich. Ze Szwajcarii przenosimy się do Niemiec, gdzie od 27 lutego do 2 marca odbywać się będzie Retro Classic Stuttgart, jedna z 3 największych obok Retro Mobile w Paryżu i Techno Classica w Essen imprez poświęconych klasycznej motoryzacji. W tym roku organizatorzy oczekują, że około 90 tysięcy odwiedzających weźmie udział w spektaklu przygotowanym przez ponad 1600 wystawców z całego świata na powierzchni 80 tysięcy m2 w halach centrum wystawienniczego Messe Stuttgart. W bogatym programie przewidziano liczne pokazy specjalne, w tym poświęcone m.in. kultowym modelom amerykańskim, 50-leciu Opla Manty B, a także 60-leciu Opla Kadetta B. Ceny biletów od 23 euro. Czas ruszyć na południe. 8 i 9 marca w Turynie odbędzie się wystawa Automoto Retro, której historia sięga roku 1983 i odbywa się wraz z bliźniaczą imprezą Automoto Racing. W tegorocznej edycji organizatorzy spodziewają się ponad 67 tysięcy odwiedzających i 1200 wystawców, w tym dealerów samochodów zabytkowych, restauratorów i dostawców części zamiennych. Targi Automoto Retro, poza szeroko rozumianą ofertą związaną z klasykami, obejmują także obszary poświęcone modelarstwu oraz klubom entuzjastów. Ceny biletów od 12 euro.
Czas wrócić do Polski. Już 6 kwietnia na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie otworzymy klasykowy sezon, pierwszą w tym roku edycją marketu Classic Auto. Jego odświeżona formuła samochodowej giełdy wpisała się już w polską scenę motoryzacji klasycznej, dając szansę na rzetelne sprawdzenie, załatwienie wszelkich formalności i kupno wymarzonego pojazdu. Na wiosennym otwarciu nie zabraknie atrakcji dla odwiedzających. Poza samochodami pojawią się stoiska z akcesoriami, częściami oraz ofertą usług detailingowych i renowacyjnych. Będzie można też coś przekąsić. Co ważne, wstęp dla odwiedzających i kupujących jest darmowy. Wspomniałem wcześniej o największych imprezach klasykowych w Europie. Czas więc zapowiedzieć jedną z największych na świecie. To targi Techno Classica Essen, które w tym roku odbędą się między 9 a 12 kwietnia. Swój udział zapowiedziało już ponad 1250 wystawców z 30 krajów, 200 klubów i grup zainteresowań. Co roku w Essen ponad 2700 klasycznych samochodów wystawianych jest na sprzedaż, a całą ekspozycję podziwia około 200 000 odwiedzających. Nie muszę dodawać, że to pozycja obowiązkowa na mapie motoryzacyjnych eventów. Ceny biletów od 20 euro. Prosto z Essen można wrócić do Warszawy, gdzie 12 i 13 kwietnia w hali Expo 21 odbędą się targi Auto Nostalgia. To najstarsze i jedno z najważniejszych dla klasykowej braci wydarzenie, na którym można zobaczyć samochody krajowej produkcji, ale także zagraniczne perły od producentów z całego świata. Prezentowane na targach kolekcje należą do motoryzacyjnych muzeów, automobil klubów, kół i stowarzyszeń zrzeszających fanów poszczególnych marek, reprezentantów rajdów samochodowych, firm profesjonalnie zajmujących się handlem zabytkowymi pojazdami, a także osób indywidualnych. Ceny biletów 45 zł. W maju warto wybrać się nad Jezioro Como, gdzie w weekend od 23 do 25 odbędzie się jeden z najsłynniejszych na świecie konkursów elegancji. Odwiedzający będą mogli tam zobaczyć około 50 ekskluzywnych samochodów wyprodukowanych między 1920 a 1970 rokiem oraz unikalne koncepty. W sobotę wstęp do historycznego parku Villa d'Este kosztuje sporo, bo aż 595 euro netto. Natomiast na teren Villa Erba, gdzie impreza ma format legendarnych amerykańskich Cars & Coffee, już od 5 euro. W niedzielę prezentowane w konkursie elegancji auta przejadą w uroczystej paradzie do ogrodów Villa Erba. Ceny biletów od 35 euro. W czerwcu wracamy do Polski i szykujemy się do wakacji. Najlepiej zrobić to oczywiście nad morzem, a gdzie? W chałupach, bo właśnie tam 7 i 8 czerwca będzie można wziąć udział w 4. już edycji festiwalu Hell Riders, którego filozofia skupia się na retromotoryzacji, surfingu, deskorolce, sztuce, a przede wszystkim na ludziach z pasją. Głównym celem imprezy jest spotkanie i dzielenie się tą pasją. Otoczką sprzyjającą temu doświadczeniu są koncerty, wystawy, unikalny krajobraz Półwyspu Helskiego, nauka surfingu, kino pod rozgwieżdżonym niebem, a także możliwość powrotu do domu z nowym lub zrobionym pierwszy raz w życiu tatuażem. Przypomnę tylko, że atrakcją ubiegłorocznej edycji było niesamowite Porsche 928 Surfari, którego historię opisywałem w Classic Auto numer 214 z sierpnia 2024, a w tym roku zapowiedziano już kolejne niespodzianki. W weekend od 12 do 15 czerwca z co najmniej 2 powodów warto odwiedzić Pałac w Mierzęcinie, gdzie odbędzie się po pierwsze Klasika Mierzęcin, czyli zlot samochodów zabytkowych, któremu towarzyszyć będzie konkurs elegancji, a po drugie i może nawet ważniejsze, Classic Auto przeprowadzi tam aukcję samochodów. Będzie zatem co oglądać i co kupić. Ostatni weekend czerwca od wielu osób wymagać będzie umiejętności bilokacji, bo wtedy odbędą się 2 warte obecności imprezy. Jedna w Warszawie, a druga we Wrocławiu. W stolicy będzie to Old Timer Warsaw Show, organizowany od 27 do 29 czerwca w Ptak Warsaw Expo, gdzie można spodziewać się ponad 1500 kultowych, klasycznych i zabytkowych samochodów oraz motocykli. Bilety dostępne są online w cenie 40 zł jednodniowy i 60 zł dwudniowy, na miejscu odpowiednio 70 i 100 zł. Można za to liczyć na bezpłatny parking. We Wrocławiu natomiast w Tarczyńskiej Arena od 28 do 29 czerwca potrwa Klub de Ultras 2025. To, pozwólcie, że zacytuję, globalne spotkanie entuzjastów motoryzacji zjednoczonych pasją do kultowych pojazdów. Ultras to wydarzenie motoryzacyjne gromadzące 50 000 widzów,
które prezentuje kulturę motoryzacyjną w szerokim kontekście społecznym i artystycznym. Ładnie, prawda? Na Ultrace przedstawionych zostanie 1000 samochodów wybranych spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń z całej Europy, a to tylko część zaplanowanych atrakcji. Ceny biletów w sobotę od 239 zł, w niedzielę od 199 zł. Weekendowy kosztuje od 349 zł. Na wakacyjny cel podróży warto obrać Wyspy Brytyjskie, a konkretnie Goodwood, w którym od 10 do 13 lipca będzie można wziąć udział w największym na świecie Garden Party. W imprezie bierze udział ponad 600 słynnych samochodów i motocykli z historii motoryzacji i sportów motorowych, a także legendarni kierowcy. Głównym tematem tegorocznej edycji będzie zwycięska formuła Mistrzowie i Pretendenci z okazji obchodów 75-lecia Mistrzostw Świata F1. Wstęp na Goodwood Festival of Speed kosztuje od 45 funtów. Uwaga, uwaga! Wspomniany Goodwood będzie miał w tym roku poważną konkurencję, bowiem niemal w tym samym terminie od 12 do 13 lipca na terenie targów Kielce już po raz 12 odbędzie się jedna z największych w Polsce imprez tuningowych, czyli Dubbed Tuning Festival, na której obecne są super samochody, klasyki, auta tuningowane i odbywają się pokazy driftu. Co więcej, tak jak w ubiegłym roku, tak i teraz festiwalowi towarzyszyć będzie druga tegoroczna edycja naszej giełdy Market Classic Auto, na której poza samochodami będzie można kupić akcesoria i części oraz skorzystać z porad fachowców i kolekcjonerów. Koniecznie! Od 18 do 20 lipca na wszystkich fanów JDM-u czeka jeszcze jedna atrakcja. Na jedynym licencjonowanym przez FIA torze wyścigowym w Polsce, torze Poznań, odbędzie się 12. międzynarodowa edycja jednego z najbardziej niesamowitych festiwali motoryzacyjnych w Europie – Japfest 2025. Od 18 do 20 lipca na wszystkich fanów JDM czeka jeszcze jedna atrakcja. Na jedynym licencjonowanym przez FIA torze wyścigowym w Polsce, torze Poznań, odbędzie się 12. międzynarodowa edycja jednego z najbardziej niesamowitych festiwali motoryzacyjnych w Europie – Japfest 2025. Weźmie w nich udział 800 wyselekcjonowanych japońskich samochodów, firm i wystawców z branży motoryzacyjnej, sportów motorowych i tuningu, a dla odwiedzających zaplanowano m.in. pokazy driftu, strefę kultury japońskiej i świetną muzykę. Wakacje pożegnamy w tym roku 23 i 24 sierpnia 12. edycją Moto Classic Wrocław w Zamku Topacz. To jedna z najbardziej eleganckich imprez w Polsce, na której na imponującym terenie 500 000 m2 zobaczyć będzie można kilkaset pojazdów reprezentujących niemal wszystkie dekady historii motoryzacji. Nie zabraknie też wyjątkowych gości i ekskluzywnej atmosfery. Z sierpniowym terminem Moto Classic Wrocław koliduje niestety inna ciekawa impreza adresowana do fanów motorsportu. To Silverstone Classic Festival organizowany od 22 do 24 sierpnia. Największy na świecie festiwal klasycznych wyścigów samochodowych, na którym można zobaczyć najlepsze sporty motorowe od czasów przedwojennych do współczesnych. W Silverstone odbywa się około 20 wyścigów, a także pokazy specjalne organizowane przez kluby samochodowe, a w trakcie całego weekendu przewija się tu ponad 10 000 klasycznych aut. Ceny biletów od 50 funtów. Wróćmy jeszcze na moment do Goodwood. Tam od 12 do 14 września odbędzie się legendarny już Goodwood Revival, organizowany w wyjątkowej formule. Tylko klasyczne samochody i motocykle z lat 1948-66 i uczestnicy w obowiązkowych strojach z epoki, które odtwarzają erę sportów motorowych z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Ciekawe nie tylko ze względu na atmosferę. Ceny biletów od 75 funtów. Sezon wystawowy w Polsce zakończy się w tym roku targami Retro Motor Show w Poznaniu od 19 do 21 września. Wśród tegorocznych atrakcji organizatorzy wymieniają zabytkowe pojazdy, klasyczne modele aut, giełdę pojazdów zabytkowych, akademię renowacji czy retro tuning. Będą także pokazy i prezentacje, strefa wozów specjalnych, klasyki na sprzedaż oraz retro band. Informacja o cenach biletów dostępna będzie wkrótce na stronach imprezy.
A zaraz, mam coś jeszcze w Polsce. W Tychach od 18 do 21 września będą świętować 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji Fiata 126P w tym mieście. Impreza będzie nie tylko hołdem dla historii Fiata 126P, ale także okazją do wspomnień i spotkań miłośników tego pojazdu. Przewidziane są liczne atrakcje, w tym warsztaty historyczne, prezentacje zabytkowych modeli, konkursy, pokazy tuningowe oraz wiele innych wydarzeń tematycznych. I na koniec dwie ważne imprezy we Włoszech. Pierwsza od 16 do 19 października to Targa Florio Classica, wyścig klasycznych samochodów historycznych, w którym biorą udział pojazdy zbudowane w latach 1900-1977, rywalizujące w 3 kategoriach. To część Italian Big Events Championship i jest wyścigiem regularnym na trasie, która obejmuje testy kwalifikacyjne z pomiarem czasu. Rywalizacja na trasie rozpoczyna się w Palermo i odbywa się w górach Sycylii, gdzie w 1906 roku odbył się pierwszy wyścig Targa Florio. Zmagania załóg biorących udział w tej historycznej rekonstrukcji najstarszego wyścigu na świecie są otwarte dla publiczności. Druga od 23 do 26 października to Automoto d'Epoca Bologna, łącząca w sobie salon, targi, wystawę i giełdę. Jedna z najważniejszych imprez dla miłośników klasycznej motoryzacji w Europie i na świecie. W ubiegłym roku w 14 pawilonach wystawionych tu było ponad 7000 aut, motocykli i innych pojazdów, dających pełny przegląd historii motoryzacji. Na sprzedaż wystawiały je zarówno duże specjalistyczne firmy mające w ofercie nawet po kilkanaście, kilkadziesiąt aut, jak i też osoby prywatne z 1-2 sztukami. Bilety wstępu od 25 euro. Jak widzicie, jest w czym wybierać. Przypomnę tylko, że jest to mój subiektywny wybór tych imprez. Natomiast zlotów, targów, wyścigów klasycznej motoryzacji będzie zdecydowanie więcej. Wybór należy do Was. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.